60% jest antysemitami. Mam odpowiedź. Zatroszczcie się o antysemityzm w Polsce. Widzę antysemityzm. Oskarżony o antysemityzm. Zapomniany Sprawiedliwy. Większość materiałów, czy to pisanych, czy filmowych, opowiada w bardzo negatywny sposób na temat relacji polsko-żydowskich, zwłaszcza traktujących II wojnę światową. Można wysnuć jeden wniosek, że Polacy byli antysemitami. Oglądając filmy, które powstają, nawet robione przez Polaków, to wydawałoby się, że nie było nic dobrego między naszymi narodami. Było dokładnie inaczej. Ten proceder, który można powiedzieć, że był w negatywny sposób przedstawiany, to był zaledwie 1 do 1,5%. Większość relacji była pozytywnych. Polacy pomagali z narażeniem życia. Jerozolimski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem odznacza medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata osoby, które podczas okupacji niemieckiej pomagały osobom narodowości żydowskiej i chroniły je przed konsekwencjami brutalnej okupacji hitlerowskiej. Wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najwięcej osób narodowości polskiej. Do tej pory uhonorowano 6454 Polaków, którzy stanowią 26% wszystkich odznaczonych tym medalem. Mówiąc o sprawiedliwych wśród narodów świata, to jest życiorys osobisty dla mnie i dla mojej rodziny. Należy do tej małej grupy Żydów, którzy mieli szczęście, cud. I znaleźli ich, albo oni znaleźli takich, że mieli tą odwagę moralną poświęcić się w sprawie ratowania. Naturalna, ludzka sprawa, ale w tamtych czasach, w tym nieludzkim świecie, to nie było naturalne. Trzymając taki dokument, to mi się, ja wiem, ręce mi się trzęsą. Dostałem to od Pana. Jakie znaczenie ma ten dokument w naszym kontekście historycznym? Pierwsza sprawa, Polska jest pod okupacją, bo tutaj pisze na przykład, mówi się o księdzu Tadeuszu Nowotko i land, państwo, kraj, Deutsches Reich, tak? Warszawa, czy miejsce urodzenia, Krasne, to nie był Reich, to była Polska, już częścią Reichu. To ma specjalne znaczenie, bo właśnie Polska, tak samo jak Czechia, stali się niby częścią Reichu, ale nie taką, w której żyją wolni mieszkańcy, obywateli. Nie. Znaczy niby Reich, ale ziemia niewolnictwa.
Często słyszy się z mediów, że Polacy naród sprawców, Polacy antysemici, Polacy sprawcy Holokaustu. Takie rzeczy się słyszy. Dane historyczne, wszelkiego rodzaju wspomnienia czy materiały źródłowe pokazują wręcz przeciwne postawy społeczeństwa polskiego pod okupacją. Szacuje się, że 8 do 9% Polaków zaangażowało było w czynną pomoc Żydom. Dlaczego tak dużo? Bo jeżeli jedna rodzina przetrzymuje Polska, na przykład rodzinę żydowską, to o tym muszą wiedzieć także sąsiedzi, przyjaciele, żeby pomóc w utrzymaniu tej rodziny, żeby zabezpieczyć się przed ewentualną dekonspiracją, bo przecież wystarczy jedna osoba, która doniesie Gestapo o tym, że taki fakt ma miejsce. Już cała rodzina, zarówno polska, jak i żydowska, poddawana została w guberni karze śmierci. Według planów hitlerowców, Niemców w tamtych czasach, Lebensraum, to znaczy taka ziemia, że tam zamordują, zniszczą inteligencję, liderów religijnych i będą ludzi w niewolnictwie, rolnicy, żeby dostarczać produkty, jedzenie dla Niemców. Znaczy, Polska była ofiarą tego reżimu. Warto podkreślić bardzo ważną, istotną sprawę. W takich krajach jak Francja, Holandia, Belgia, krajach ogólnie mówiąc Europy Zachodniej, okupacja niemiecka miała zupełnie inny wymiar niż okupacja na terenie Polski. W tamtych krajach za pomoc osobom narodowości żydowskiej nie karano śmiercią. Karano materialnie lub ta osoba miała problemy na przykład w swoim zakładzie pracy. Natomiast nie zdarzały się przypadki kary śmierci. W Danii jeden przypadek czytałem, że Gestapo zastrzeliło jakiegoś Duńczyka za pomoc Żydom. Jakieś może pojedyncze przypadki na terenie Europy Zachodniej. W Polsce miało to zupełnie inny wymiar. Tutaj za niemal każdorazową pomoc Żydom karano karą śmierci. Czasem zdarzały się za łagodniejsze formy pomocy Żydom jakieś lżejsze kary, na przykład wysłanie do Auschwitz, co często też wiązało się ze śmiercią. Ksiądz Tadeusz Nowotko, jeden z tych niosących pomoc, urodził się 14 stycznia 1912 roku w Krasnem. Ukończył seminarium duchowne w Warszawie oraz Uniwersytet Warszawski. Był duszpasterzem i nauczycielem. W czasie okupacji niemieckiej służył jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych. Chciałbym opowiedzieć o parafii Wszystkich Świętych. Parafia i świątynia mieści się przy Placu Grzybowskim. Do tejże parafii przyszedł mój stryj. W 1940 roku w czerwcu dołączył do dwóch księży, księdza proboszcza Marcelego Godlewskiego oraz jego pomocnika, wikarego księdza Antoniego Czarneckiego. Postać księdza Tadeusza Nowotki jest mi znana przez pryzmat szerszej historii dotyczącej Polaków ratujących Żydów. Od wielu lat działam jako członek Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Przewodniczącym tego komitetu jest pan profesor Adam Strzembosz, a siedzibą naszego komitetu, nie przez przypadek, jest właśnie parafia Wszystkich Świętych w Warszawie przy Placu Grzybowskim. I tam, jak wiadomo, podczas II wojny światowej działy się rzeczy niezwykłe. Po przyjściu mojego stryja do tej parafii jesienią, w listopadzie 1940 roku, powstało na tym terenie getto. Kościół Wszystkich Świętych znalazł się na terenie getta, a proboszczem pozostał ksiądz Marceli Godlewski. Był to ksiądz, który w
w latach funkcjonowania getta warszawskiego nie opuścił swojej parafii w getcie warszawskim, mimo że przed wojną nie był to teren getta. Tak? Dopiero od 1940 roku ta parafia znalazła się na terenie getta. Ksiądz Godlewski postanowił zostać w tej parafii i podczas okupacji niemieckiej getta warszawskiego zajął się pomocą osobom narodowości żydowskiej w otrzymywaniu metryk chrztu oraz przenoszeniu tych osób na drugą stronę, na stronę tak zwaną aryjską. Razem z nim pozostał w tymże getcie wikariusz, ksiądz Antoni Czarnecki i najprawdopodobniej od samego początku także ksiądz Tadeusz Nowotko. Co do relacji dotyczących obecności tam księdza Tadeusza Nowotki, nie ma jedności źródłowej. Jedne źródła mówią o tym, że rzeczywiście od samego początku, od 1940 roku był w tejże parafii i wszystkie w związku z tym rzeczy, które wiązały się z pomocą na rzecz Żydów, były również i jego dziełem. Z innych źródeł wynika, jakby się tam pojawił dopiero w 1942-1943 roku. Na pewno był do 1945. Ksiądz proboszcz wyznaczył pewne priorytety. Najważniejszą rzeczą w działalności parafii była troska o człowieka. Była próba spowodowania tego, by ludzie będący tam mieli szansę przeżycia. Ta społeczność kapłańska wraz jeszcze z księdzem Gorczycą, czyli 4 kapłanów, którzy byli w tejże parafii, ta społeczność kapłańska stanowiła jedność, jeśli chodzi o udzielanie pomocy Żydom. Na terenie plebanii powstała stołówka, gdzie wydawano 1 posiłek dziennie dla tych najbardziej potrzebujących. Oprócz jadłodajni na plebanii były mieszkania dla 22 rodzin. Około 100 osób znalazło dach nad głową. Między innymi do tych osób, które mieszkały na tej plebanii, był profesor Ludwik Hirschfeld, wybitny immunolog, lekarz, twórca grup krwi, a także Ludwik Zamenhof, potomek twórcy Esperanto. Byli w jakiejś mierze beneficjentami tego pobytu przy parafii, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było odetchnąć jakimś szerszym chrześcijańskim spojrzeniem i jakąś wolnością w tej świątyni się odnajdującą w duszach, sercach ludzi, którzy tam przychodzili. We wspomnieniach Ludwik Hirschfeld pisze zresztą o tym bardzo wyraźnie, jak ta atmosfera kościoła była im pomocna, podobnie jak ta rzeźba Matki Boskiej przy tym jedynym skrawku zieleni na terenie całego getta, właśnie przy Kościele Wszystkich Świętych, gdzie można było ten zapach trawy też mieć w sobie choć przez moment i pomodlić się do Matki Boskiej, żeby ratowała w tej strasznej, nieludzkiej rzeczywistości, jaką zgotowali im Niemcy. Sytuacja taka trwała do roku 1942, kiedy to rozkazem hitlerowców nastąpiła likwidacja getta i Żydzi byli masowo wywożeni do obozów zagłady bądź zabijani na miejscu.
Wtedy księża postanowili pomagać w ucieczkach. Trzeba by dopisać jeszcze jedną osobę, co najmniej, to znaczy pana Telesfora Wyżykowskiego, który pełnił funkcję kierownika kancelarii. Miał on bardzo ważną funkcję do spełnienia, ponieważ to on wystawiał, przygotowywał podpisywane przez siebie i przez księdza proboszcza na ogół dokumenty kościelne. Jednym z takich dokumentów bardzo istotnych to będą zaświadczenia z metryki chrztu na ogół, czasem z księgi ślubów, które to metryki były wystawiane na rzecz Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie i które to metryki, fałszowane niejako, zaświadczenia po to, żeby ratować tych ludzi, dawały szansę, były swoistym glejtem, by mogli Żydzi nielegalnie poruszać się po aryjskiej stronie. Niektórzy z księży mieli dylematy natury moralnej. Czy osobie, która nie jest wyznania katolickiego, można dać akt chrztu, można go ochrzcić. Ale oczywiście najważniejsze to było, tak jak już wcześniej powiedziałem, była troska o człowieka i ksiądz Godlewski bardzo szybko zwalczył w sobie ten dylemat i wszyscy księża niejednokrotnie fałszowali też metryki chrztu po to, żeby człowiek, który wydostał się z getta, mógł swobodnie, w miarę swobodnie poruszać się po Warszawie i móc dalej kontynuować swoją ucieczkę. Nie wiemy do końca, ilu Żydów zostało przez ekipę księży parafii Wszystkich Świętych uratowanych. Czy było ich 100, czy było ich 200. Nie mamy takich do końca danych szacunkowych. Natomiast wiemy, że byli oni uratowani, jak choćby właśnie Ludwik Hirschfeld, jak choćby rodzina Zamenhofa, jak rodzina pana Rudolfa Hermelina. To wszystko były rodziny, które znajdowały się na terenie getta warszawskiego i które zostały uratowane i wiele, wiele innych przez księdza Godlewskiego, księdza Czarneckiego, księdza Nowotkę, księdza Gorczycę, Telesfora Wyżykowskiego. To jest ta grupa, która w ten sposób bardzo bogaty, jak widać, wspierała tamtejszą ludność żydowską. Ten dokument jest symbolem okupacji faszystowskiej, niemieckiej, dzikiej, nieludzkiej, barbarzyńskiej, diabelskiej, najgorszej, że kiedyś była w historii nie tylko polskiego narodu, tylko całego świata, chociaż świata zachodowego, demokratycznego, chrześcijańskiego i tak dalej. W tym świecie być takim odważnym jak Tadeusz Nowotko, jak inni. Kilka tysięcy sprawiedliwych, było więcej, bo sam Nowotko zadałem pytanie, czy on ma dokument sprawiedliwy wśród narodów świata. Nowotko się powiedziałeś nie, bo był za skromny. A skromność jest też częścią tego bohaterstwa. Jest to osoba, o której teraz dopiero dowiadujemy się wiele faktów i dlatego tworzymy ten film, żeby przybliżyć osobę księdza i pokazać przykład Polaków, którzy zostali nieco zapomniani przez historię, ale jednak w tych trudnych warunkach przyczynili się do pomocy osobom narodowości żydowskiej. Takich osób podczas II wojny światowej było bardzo wiele. Szacuje się, że od 500 000 do 1 000 000 osób. Tylko 6,5 tysiąca medali, a taka liczba osób. Warto tutaj poszperać, pozgłębiać historię i poznać pozostałe osoby. Zawijali takich, którzy pomagali Żydom. Każda pomoc, każde śniadanko,
że Tadeusz Nowotko, świętej pamięci, dał Żydom każdy kawałek chleba, każda zupka, każda szklanka mleczka, a może czasami cukierek dla dziecka. To groziło karą śmierci natychmiast. No, on powiedział, to są ludzi, że powinni być na szczycie wartości ludzkiej i symbolem dla wszystkich przyszłych pokoleń. Właśnie dla was, dla młodzieży, budujący nowy świat, lepszy świat, humanistyczny świat, demokratyczny świat, świat pojednania, świat nadziei. To zdanie Jana Pawła II powinien być bardzo ważne. Jakiś moralny paszport do państw sprawiedliwości, że używając metaforę, do świata sprawiedliwości i odwagi walczyć o tą sprawiedliwość. Bo obojętność jest wrogiem sprawiedliwości. Obojętność. Warto takie postawy jak księdza Godlewskiego, księdza Nowotki nagłaśniać. Warto otóż dlaczego? Żeby ten stereotyp, fałszywy stereotyp Polaka antysemity pod okupacją, Polaka jako narodu sprawców, ten stereotyp likwidować. A stereotyp tworzymy często my sami. Takimi filmami jak Pokłosie, częściowo Ida, ostatnio nagradzana. Niemcy ten stereotyp jeszcze bardziej nam wciskają takim serialem w formie filmu jak Nasze matki, nasi ojcowie, gdzie jest pokazana karygodna postawa żołnierza Armii Krajowej, która wypuszcza więźnia z jadącego pociągu śmierci towarowego, ale zostawia tam wszystkich Żydów. Nie zarejestrowano takiego przypadku w historii. Jest to kłamliwa historia i kłamliwe pokazywanie negatywnego wizerunku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego na świecie. Polska jako kraj, jako naród nie współpracowała z faszyzmem. Było za dużo antysemitów i szmalcowników, ale jako naród, jako kraj nie współpracowała z Niemcami. Muszę powiedzieć, że jak mówimy o sprawiedliwych wśród narodów świata, mówimy o tym, że przeważnie, tylko sprawiedliwi to są ci, którzy ratowali Żydów. Ja natomiast jako Polak chciałbym powiedzieć, że do grona takich sprawiedliwych chciałbym zaliczyć właśnie pana profesora Szywacha Weissa, bowiem przy tym trendzie, przy tej modzie, jaka obecnie obowiązuje, że właściwie Polacy są antysemitami, to pan profesor opowiadał o tych innych stodołach. O stodole, w której przez 20 miesięcy on był ukrywany przez Polaków. O tym, że jest było tylu Polaków, którzy ratowali Żydów. Znaczy, to powinna być duma narodowa polskiego narodu, że nie współpracowała z faszyzmem. Osobiście zależy, kto robił co, ale sprawiedliwie wśród narodów świata to był szczyt moralności i odwagi. Gdyby postawić 100 przypadkowych osób na ulicy, zebranych w jakimkolwiek miasteczku, mieście większym w Polsce czy na wsi, wśród tych 100 osób na pewno znalazłby się jedna osoba, która jest z natury może zła, która jakoś prowadzi działalność przestępczą, która chce się dorobić prawda, na cudzym nieszczęściu, czy potrafi po trupach iść do celu. Wśród 100 osób jedna taka się znajdzie. W każdym narodzie przynajmniej, w każdym społeczeństwie, w każdej grupie społecznej. I tutaj te 1% się znalazło. To nie był czysty antysemityzm w formie antysemickiej wśród wielu tych ludzi, tylko po prostu chęć zysku, chęć zarobienia, chęć przetrwania podczas okupacji. Taki charakter. Te 1% to zawsze będzie jakiś bandyta, przestępca. Natomiast 8-9% to już musieli być ludzie heroiczni. Ludzie, którzy byli zdolni do poświęceń i zdolni do tego, by poświęcić swoje życie, narażać swoje życie, żeby uratować bliźniego. Bo jeśli mamy Polaka, Żyda, to każdy jest dla drugiego bliźni w imię zasad chrześcijańskich. Co pozostało resztą Polaków? Zachowała bierność. Dlaczego? Bali się sami o przetrwanie. Niełatwo się postawić w roli kogoś, kto jest pod okupacją. Żyjemy w XXI wieku, nie doświadczyliśmy tego jako nasze pokolenie,
Więc nie jest łatwo oceniać. Nie można powiedzieć, że 90% Polaków zrobiło za mało, bo oni też się bali. Właśnie pytałem się pana Jarosława, co się tutaj stało. Kto nam skradł kawałek dokumentu i tak pięknie wyciął. Więc odpowiedź była taka, że w Polsce po wojnie jeszcze ludzie mogli używać te dokumenty, bo jeszcze administracja nie zdążyła stworzyć, odnowić administracji wolnej Polski, ale nie chcieli, żeby tam się ujawił ten strach. Bo swastyka jest strachem. Są znaki, są symbole, że jak dzisiaj, po tym wszystkim, normalny człowiek się patrzy na to, on się cięsi. On może dostać traumę, może zwariować z tego. To mu przypomina najokropniejsze rzeczy. Zakazane było nawet handlowanie z Żydami, jakiekolwiek kontakty, rozmowa, a co dopiero ukrywanie Żydów. Przypomnijmy, dlaczego Żydów nie można było ukrywać. Bo obowiązywała od 1942 roku tak zwana akcja Reinhardt, czyli ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Ludzie pochodzenia żydowskiego mieli zostać wyeliminowani z życia. Już na miejscach zagłady. Już kiedy byli już rozebrani tam koło tych kanałów i fosów i rozstrzelani. Już byli w tych komórkach gazowych. Krzyk do Boga, Gotyń, Boże, wybysty, pojedziesz przeważnie. Gdzie jesteś? A ja dodam, dokąd uciekłeś? Czy wyjechałeś na urlop, na wakacje? Nie słyszysz nas krzyk? Nie czujesz zapach śmierci? Nie widzisz ten dym z tych kominów? Auschwitz, czy Treblinka, czy Sobibor, czy Chełno, czy Bełżec. Wracam do tych niemieckich obozów śmierci na polskich ziemiach. Ale ja mam odpowiedź osobistą. Gdzie był Bóg? W sercach sprawiedliwych wśród narodów świata. W sercu naszego drogiego, świętej pamięci Tadeusza Nowotki, ten nasz kochany Tadeusz. Zmarł 8 sierpnia 1985 roku. Za swe zasługi został pochowany w podziemiach świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach, gdzie pełnił funkcję proboszcza przez ostatnie lata swojego życia. Ksiądz Nowotko jest przykładem wielu zapomnianych osób, które odważyły się pomagać innym, ryzykując własne życie. Do dziś nie znamy dokładnej liczby Polaków, którzy wykazywali się pomocą osobom narodowości żydowskiej. Jednak szacuje się, że było ich około 750 000 osób. Większość z tych historii ludzie zabrali do grobu i nigdy ich nie poznamy.
wszystkim niosącym pomoc podczas II wojny światowej autorzy filmu